Witam serdecznie widzów i słuchaczy moich opowieści historycznych. Dziś zabiorę Was w długą podróż do XIII wieku. Przeniesiemy się na dzikie północno-wschodnie rubieże dawnych księstw polskich. Tam, gdzie nie dotarła jeszcze nauka Chrystusa, a złociste promienie bogini Saule otulały lasy i jeziora pogańskich krain. Mgła snuła się nad doliną. Świt był zimny, przenikliwy, nieprzyjazny. Chorągwie trzepotały na wietrze, a ich płótna świszczały niczym zwiastun bitwy. Rycerze wpatrywali się w horyzont, gdzie biel świtu mieszała się z cieniem lasu. Tam wśród ciemnych borów kryła się jadźwierz. Dzika, nieokiełznana i śmiertelnie niebezpieczna. Konie parskały nerwowo. W oddali jak cichy jęk zagrał róg. Była to ziemia niepewna, granica której nie wyznaczyły słupy, lecz topory, pożary i porwania ludzi. To nie był zwykły poranek. To był prolog do starcia, który miał wstrząsnąć kresami Ducatus Polonicus, księstw polskich. W XIII wieku granice Polski nie były granicami państw w dzisiejszym rozumieniu. Były one płynne, rwane, naznaczone ogniem i mieczem. Polska, pogrążona w rozbiciu dzielnicowym od czasu testamentu Bolesława Krzywoustego, była jak drzewo rozdarte piorunem. Pień wspólny, ale konary walczyły między sobą o światło. Na południu rządził książę krakowski Bolesław Wstydliwy, postać surowa, skromna i roztropna, ale i ambitna. Jego dzielnica obejmowała Kraków i Sandomierz, serce dawnego królestwa. Urodził się w 1226 roku jako syn Leszka Białego, tego samego, który zginął w Gąsawie, zamordowany podczas zjazdu książąt. Bolesław miał zaledwie kilka miesięcy, gdy zginął jego ojciec, a matka Grzemisława musiała uciekać z dzieckiem przed innymi piastami. Jego dzieciństwo upłynęło w cieniu niepewności, banicji i modlitw. Wychowała go matka, kobieta silna, pobożna i pełna dumy. To ona ukształtowała jego charakter, skromny, ale nieugięty, milczący, ale stanowczy. Gdy dorósł, przydomek wstydliwy nie oznaczał tchórzostwa, lecz raczej powściągliwość. Przydomek wstydliwy z łaciny pudicus Bolesławowi nadano w XIII wieku, z powodu ślubów czystości, jaki książę ten złożył wraz z małżonką świętą Kingą. Ich małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane. Unikał zbytków, stronił od kobiecych uroków, nigdy nie był widziany pijany czy rozwiązły. Zyskał opinię księcia uczciwego i czystego, co w XIII wieku było równie podejrzane co rzadkie. Małżeństwo z Kingą, córką węgierskiego króla Beli IV, było sojuszem zarówno politycznym, jak i duchowym. Oboje ślubowali czystość, co w oczach rycerstwa wzbudzało mieszankę szacunku i niedowierzania. Ale ich związek był stabilny. Kinga wprowadzała na dwór krakowski powiew Węgier, ale i jeszcze większą pobożność. Bolesław nie tylko ją szanował, ale słuchał jej rad. Nie dajmy się zwieść, Bolesław nie był tylko świętym, był też politykiem. Wiedział, że książęta, którzy nie walczą o wpływy, zostają zapomniani, a wpływy zdobywa się nie modlitwą, lecz mieczem. W takiej sytuacji Bolesław Wstydliwy musiał podejmować decyzję. Czy zamknąć się w Krakowie otoczony klasztorami i modlitwą, czy też wyjść naprzeciw rzeczywistości i uderzyć tam, gdzie polska władza słabła, na wschodnich rubieżach? Wybór był jasny, jadźwierz. Był to czas, gdy książęta walczyli bardziej z sobą nawzajem niż z wrogami zewnętrznymi. Mazowsze, Wielkopolska, Śląsk, każde z tych księstw miało swojego pana, własną politykę, własne interesy, a na północy i wschodzie dzicz. Za Bugiem i Niemnem rozciągały się ziemie nieznane, wilcze knieje jadźwierzy, bagna litewskie i płonące pogranicza. Tam nie sięgało prawo polskiego księcia, lecz miecz wojownika. I choć chrześcijaństwo przenikało już ziemię Rusi i Polski, to Jadźwingowie, lud tajemniczy, milczący i dumny, trwał przy swoich bogach, lasach i wojnach. Była to kraina nieujarzmiona. Jadźwierz lub jak zwali ją obcy Sudowia rozciągało się od Suwalszczyzny po północne Podlasie.
zamieszkiwana przez ludy bałtyckie, spokrewnione z Prusami i Litwinami, miała własny język, dziś już zaginiony, i własną dumę. Lud ten nie znał hierarchii, nie uznawał panów. Żyli wedle prawa wojny i odwetu. Ich wsie były drewniane, ich świątynie skrywały się w świętych gajach. Ich kapłani rzucali losy z kości dzikich zwierząt. I byli wojownikami. Nie zbudowali zamków, ale znali lasy lepiej niż ktokolwiek. Dla Bolesława Wstydliwego było jasne, jeśli Jacwierz pozostanie niezależna, pogranicze nigdy nie zazna spokoju. Potrzeba było nie tylko odwetu, trzeba było ciosu, który uderzy w samo serce tego ludu. I taki cios miał paść w roku pańskim 1264. Na zamku krakowskim w sali, gdzie dym z paleniska unosił się ku ciemnemu sklepieniu, książę siedział w milczeniu. W dłoni trzymał kielich miodu, ale nie pił. Wpatrywał się w posłańca, zmęczonego, ubłoconego rycerza, który zaledwie chwilę wcześniej zsiadł z konia. Panie, mówił posłaniec, zniżając głos, znów zapuścili się nasze ziemie. Palą wsie, biorą ludzi. Mówią, że ich wódz Komad zbiera wojowników, że idą na Sandomierz. Bolesław powoli skinął głową. Jego palec zwodził po pergaminie rozłożonym na stole. Na końcu zaznaczono ciemnym tuszem nazwę Briańsk. Tam uderzymy. I choć na wschodnich rubieżach zapłonął ogień, a miecz zaśpiewał pieśnią śmierci, historia pokaże, że nawet największe zwycięstwa bywają ulotne. By zrozumieć, dlaczego wyprawa na Jacwierz miała tak wielkie znaczenie, trzeba najpierw spojrzeć w lustro historii, a w nim odbija się Polska rozbita, podzielona i słaba. Kraina dawnych królów od Mieszka po Bolesława Krzywoustego nie była już jednolitym państwem, lecz mozaiką dzielnic, z której każde miało własnego pana, własne ambicje i własne granice. Nie było jednego orła, było ich wiele, a każdy drapał pazurami o swój kawałek nieba. Seniorzy zmieniali się jak pory roku. Książęta Wielkopolski, Mazowsza, Śląska i Pomorza walczyli między sobą, każdy marząc o własnej wielkości. W cieniu tych ambicji narastała anarchia i granice kraju stawały się coraz bardziej porwane. W XIII wieku Polska była areną wewnętrznych wojen, zdrad, najazdów i upadku. Północne Pomorze uniezależniło się od reszty państwa. Na Śląsku zaczęła rosnąć potęga Henryków Śląskich, a Mazowsze, dzikie i nieujarzmione, coraz częściej stawały się ziemią pogranicza, równie niebezpieczną, co bezsilną. Kraków, choć wciąż uważany za symboliczny ośrodek państwowości, nie miał siły narzucać swej woli reszcie książąt. Władza? Ona należała do tego, kto miał najwięcej mieczy. Bolesław Wstydliwy był jednym z tych książąt, który w tym chaosie potrafił zachować względny porządek. Utrzymał Kraków i Sandomierz w stanie pokoju, co samo w sobie było osiągnięciem. Był też sprzymierzeńcem kościoła, jego małżonka Kinga wkrótce po śmierci została świętą, ale sam Bolesław był politykiem bardziej pragmatycznym niż świętym. Wiedział, że bez czynów nie będzie chwały, a bez chwały nie będzie siły, która zjednoczy ziemie polskie. W jego czasach Polska była bardziej ideą niż rzeczywistością. Jej granice nie były wykute w kamieniu, raczej zapisane ogniem na skórze ludzi, którzy mieszkali na rubieżach. Jacwierz była dla książąt polskich nie tylko zagrożeniem, była też symbolem ich bezsilności. Bo jak zjednoczyć kraj, skoro nie potrafi się ujarzmić garstki pogan za Bugiem? Briańsk, Jacwierz, Kresy, to wszystko było daleko od krakowskich murów, a jednak tam ważyła się przyszłość. Jeśli Polska miała się kiedyś zjednoczyć, musiała najpierw nauczyć się bronić swoich granic. Musiała wyjść z roli ofiary i stać się łowcą. W 1264 roku po raz pierwszy od dawna pojawiła się taka szansa. Na horyzoncie widać było bitwę. Nie o tron, lecz o przyszłość. I to właśnie ta bitwa miała się rozegrać pod Briańskiem. Nad jeziorem, w mętnych wodach, ukrytym wśród suwalskich lasów, płonie ognisko. Dym unosi się w bezwietrzną noc. Wokół niego siedzą wojowie.
potężni mężczyźni z twarzami pokrytymi wilczymi tatuażami, z toporami opartymi o kolana. Pośród nich Komad, wódz, który mówi cicho, ale każde jego słowo pada jak kamień. Polanie myślą, że mogą nas ujarzmić, ale to my jesteśmy losem. My jesteśmy cieniem, my jesteśmy Jadźwierz. W odpowiedzi pada gardłowy okrzyk. Włócznie uderzają w tarczę. W oczach mężczyzn widać nie strach, lecz dumę. Komad patrzy w niebo. Gdzieś nad głową przelatuje kruk. Zły znak, albo dobry. Zależnie od tego, komu się wierzy. Ich religia była religią przyrody. Czcili duchy lasów, jezior, przodków. Gdy w bitwie ginął wojownik, jego ciało palono na stosie, a jego broń zakopywano w ziemi, by walczył dalej po tamtej stronie. Dla chrześcijańskich sąsiadów byli poganami, dla Polaków zagrożeniem, dla krzyżaków przeszkodą na drodze do ekspansji. W polskich kronikach ich obraz to mieszanina lęku i pogardy. Anonim zwany Galem nie wspomniał o nich wcale, ale Jan Długosz już tak pisze, że są poganami najdzikszymi, ludźmi krwawymi i nieznającymi litości. W 1264 roku wodzem Jadźwierzy był Komad, postać historyczna, choć spowita mgłą. Z rocznika kapituły krakowskiej wiemy, że dowodził on wojskami Jadźwierzy w bitwie pod Briańskiem i zginął w boju. Kim był? Prawdopodobnie jednym z wodzów z rodu dowodzącego klanami północnymi, odważnym, brutalnym, doświadczonym. Człowiekiem, który rozumiał, że wolność nie jest dana raz na zawsze, lecz trzeba ją wywalczyć z mieczem w dłoni. Politycznie wyprawa przeciwko Jadźwierzy była mistrzowskim posunięciem. Pozwalała wzmocnić autorytet Bolesława jako obrońcy chrześcijaństwa. Pozwalała zyskać przychylność duchowieństwa, które pragnęło nawrócenia pogan. Mobilizowało możnych z Małopolski i Sandomierza, którzy widzieli w niej realną szansę na zabezpieczenie swoich ziem. Pozwalała księciu pokazać, że potrafi działać nie tylko w zambony, ale i z siodła. I choć nie był on wodzem z temperamentem Henryka Brodatego, potrafił działać z chłodną determinacją. W 1264 roku podjął decyzję i ruszył. Bitwa pod Briańskiem, którą zaraz opowiem, była kulminacją polityki człowieka, który mimo swej wątpliwości nie zawahał się działać. Sandomierskie oddziały wyruszyły zbrojnie, a rycerze Krakowa dołączyli do nich pod Radomiem. Piechurzy, jazda i oddziały najemników zmierzali ku granicy. Kiedy przekroczono rzekę Biebrzę, cisza stała się złowroga. Las nie szumiał, ptaki zamilkły. Każdy liść zdawał się ukrywać oko, każda ścieżka pułapkę. Zwiadowcy donosili, że Jaćwingowie koncentrują siły w okolicach Briańska, grodziska, które pełniło rolę ośrodka politycznego i religijnego tego ludu. To tam Komad miał zgromadzić siły, tam miał przyjąć bitwę. Po jednej stronie chorągiew z orłem i krzyżem, rycerze w kolczugach, ciężka jazda i piechota najemna z Sandomierza. Po drugiej Jadźwingowie, wojownicy z tatuażami na twarzach, z tarczami zdobionymi wilkami, z włóczniami, które miały powtórzyć historię ich przodków. Bitwa pod Briańskiem miała się rozpocząć. Z mgły wyłaniają się polskie chorągwie, rycerze ruszają równym krokiem, konie parskają, a powietrze tnie świst ciężkiej stali. Z przodu jazda, z tyłu piechota i kusznicy. Wszyscy czekają na sygnał. Bolesław podnosi rękę. Za Kraków! Krzyczy i wtedy się zaczyna. Pierwsze uderzenie łamie się o jadźwiński półksiężyc. Drzewce kopii pękają jak chrust, ale linia się nie łamie. Komad z toporem w jednej ręce i tarczą w drugiej osobiście dowodzi. Jego krzyk niesie się ponad polem. Polacy cofają się nieznacznie. Nie klęska, ale zaskoczenie. Jadźwingowie walczą jak desperaci. Polska piechota rusza do przodu, tarcze ustawione jak mur. Kusznicy z tyłu rażą wrogów zza pleców piechoty. Jeden za drugim Jadźwingowie padają, ale odpowiadają grotem włóczni i błyskawicznym kontratakiem. To nie są barbarzyńcy, to mistrzowie walki w zwarciu. Bolesław zmienia taktykę. Posyła flankami lekkozbrojną jazdę. Tych nie zatrzymają włócznie. Na skrzydłach zaczyna się przełamanie, ale środek trzyma się, bo tam jest Komad. Wokół Komata zamyka się kocioł. Polscy wojowie już wiedzą, kim jest i zaczynają go otaczać.
Walka wrze, nikt już nie krzyczy haseł, jest tylko jęk i śmierć. Polacy przełamują linię jaćwinków, skrzydła pękają. Tarcze porzucone, walka wręcz. Komand, choć ranny, nie cofa się. Uderza, tnie, odpycha. Jeden z rycerzy unika ciosu, drugi wbija miecz pod pachę komata. Tak kończy się opowieść wojownika. Komat umiera. Wieść o śmierci komata rozchodzi się błyskawicznie. Ich linie pękają jak szkło, zaczynają się ucieczki. Las wciąga w siebie niedobitki, ale większość ginie na miejscu. Komat nie żyje, Briańsk płonie, ale las wciąż tam jest. Bolesław kazał złożyć ciało komata na stosie z jego toporem, wilczą tarczą i runą wykutą w skale. Tylko tyle może zrobić dla tego człowieka. Bitwa pod Briańskiem zakończyła się zwycięstwem Bolesława Wstydliwego, ale była to wygrana bez twardego pokoju. Komat zginął, lecz jego duch nadal błąkał się po rubieżach. I tak Polska, choć zwycięska, nadal musiała patrzeć ku wschodowi z niepokojem. Dla jaćwinków śmierć komata była ciosem nie tylko militarnym, ale i duchowym. Ocalałe rody jaćwinków nie złożyły broni, schroniły się głęboko w lasy na pograniczu Litwy, Prus i Rusi. Ich wojownicy przez kolejne lata brali udział w partyzanckich rajdach, wspierali Litwinów i walczyli przeciwko Krzyżakom. Niektórzy służyli później jako najemnicy, inni zniknęli w mgle historii. Jednak pamięć o komacie przetrwała w legendach, pieśniach, a nawet wśród wrogów. Bitwa dla możnych Małopolski była to satysfakcja, dla Kościoła triumf nad pogaństwem, ale z politycznego punktu widzenia niewiele się zmieniło. Bolesław nie kontynuował wyprawy. Po powrocie do Krakowa skoncentrował się na wewnętrznych sprawach. Nie ustanowiono stałej granicy, nie zbudowano grodów na zdobytych terenach. A Jadźwierz, choć osłabiona, pozostała poza realną kontrolą polskich władz. Zwycięstwo było punktem, nie linią i właśnie dlatego bitwa pod Briańskiem, choć chwalebna, pozostała osamotniona. Jak błysk ognia, który rozświetlił mrok, ale nie zapalił ogniska. 20 lat później Leszek Czarny pokona Jaćwinków i Litwinów nad Narwią. Resztę dokona miecz zakonu krzyżackiego. Mam nadzieję, że historia bitwy pod Briańskiem była dla Was ciekawa. Jeśli ten temat Was zaciekawił, nie zapomnijcie dodać kanału do swoich subskrypcji, by nie przegapić kolejnych odcinków. Zachęcam również do wsparcia mojej pracy nad rozwojem kanału, byśmy mogli wspólnie odkrywać kolejne fascynujące epizody naszej historii. Do usłyszenia.